Izraelska flaga zawisła na zamku Beauforta w południowym Libanie. I to nie jest zdjęcie ze szkolnej wycieczki. To jest fakt dokonany. Izrael zdobył ważną twierdzę w Libanie w czasie teoretycznego rozejmu. Dlaczego zatem izraelscy żołnierze wchodzą w głąb Libanu, skoro formalnie jest rozejm? Izrael mówi, że chodzi o Hezbollah. To prawda, ale nie cała. Cała prawda jest taka, że Izrael prowadzi dziś w regionie bardzo agresywną politykę. W Gazie, w Syrii, a teraz w Libanie. W praktyce rysuje nowe granice. W tym odcinku wyjaśniam Ci, dlaczego Izrael demoluje Liban i czy słowo rozejm jeszcze dzisiaj cokolwiek znaczy, zwłaszcza dla człowieka, który nie może wrócić do domu. Jest środa, 3 czerwca 2026 roku. Wyjaśniamy. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Jeśli nie śledzisz tej wojny, wystarczy wiedzieć jedno. W Libanie formalnie jest rozejm, ale ludzie z południa dalej uciekają z domów. Ta nowa wojna w Libanie wybuchła dzień po tym, jak Stany Zjednoczone zaatakowały Iran, bo współrządzący Libanem szyici z ruchu Hezbollah, którzy mają swój matecznik na południu przy granicy z Izraelem, zaatakowali Izrael w odpowiedzi na izraelsko-amerykański atak na ich przyjaciół, czyli na Iran. Od połowy kwietnia w tym konflikcie obowiązuje zawieszenie broni, ale ono nie zatrzymało walk. Ono jest tylko na papierze. Więcej, w ostatnich dniach Izrael rozszerzył operację wojskową i wszedł głębiej w Liban. Najgłębiej od 26 lat. Żołnierze zapuścili się już nie 10 kilometrów w głąb, ale 40. Izrael mówi, że chce odsunąć Hezbollah od granicy, żeby mieszkańcy północy Izraela, ponad 60 000 ludzi, mogli wrócić do domów. Bo Hezbollah z terenu Libanu dalej odpala rakiety i drony, które spadają na izraelskie domy. Czyli Izrael chce zrobić sobie taki bufor, żeby rakiety nie doleciały. A w tym wszystkim jest Liban, kraj, który nie kontroluje własnego terytorium, nie kontroluje Hezbollahu, ani nawet nie kontroluje tego, co robi Izrael. I kraj, który już wcześniej był zrujnowany kryzysem gospodarczym. Kraj, w którym państwo nie miało nawet pieniędzy na światła na skrzyżowaniu w Bejrucie. I tu jest sedno. Rozejm może istnieć na papierze, ale nie w życiu człowieka, który nie może wrócić do swojej wsi, bo jego droga, pole i dom są w strefie walk. Oglądaj dalej, bo wyjaśnię Ci po pierwsze, co się właściwie stało, po drugie, dlaczego Izrael to robi, a po trzecie, kto za to płaci. Zacznijmy od tego zamku Beauforta, bo to jest bardzo ciekawa historia. Zamek stoi na wzgórzu w południowym Libanie. To jest miejsce, z którego widać teren. Drogi, doliny, podejścia, ruch, czyli dokładnie to, co interesuje wojsko. Izrael kontrolował ten rejon pod koniec XX wieku, kiedy poprzednio okupował Liban. Wycofał się stamtąd w roku 2000. Teraz izraelskie siły wróciły i tym samym weszły najdalej w głąb Libanu od ponad ćwierć wieku. I to nie dzieje się w czasie oficjalnie wypowiedzianej wojny. To dzieje się w czasie rozejmu. Czyli z jednej strony mamy komunikaty, rozejmy, wojskowe plany, rozmowy, dyplomację. Z drugiej strony mamy człowieka z południowego Libanu, który albo nie może wrócić do domu, albo właśnie się pakuje i ucieka. W czasie rozejmu. To jest ten moment, w którym trzeba powiedzieć jasno. Rozejm w Libanie jest tylko na papierze. Tak naprawdę jest fikcją dla tych ludzi. No bo jeśli ktoś mówi Ci, jest rozejm, a jednocześnie Twoja wieś jest w strefie ewakuacji, to nie żyjesz w żadnym rozejmie. Żyjesz w wojnie, tylko z ładniejszą nazwą. Izraelska armia ostrzegała mieszkańców południa Libanu, żeby opuścili swoje domy. No ale pamiętaj, że chodzi tu o 40 kilometrów od granicy z Izraelem, czyli około 2000 kilometrów kwadratowych. Czyli po prostu to mniej więcej 1/5 Libanu. 20%. Wyobraź sobie coś takiego w Polsce. To nie jest jeden powiat, gmina. 1/5 państwa staje się miejscem, gdzie ludzie słyszą lepiej wyjedź. To tak jakby ktoś powiedział, całe województwo plus kawałek następnego formalnie należy do Polski, ale praktycznie lepiej tam nie wracajcie, bo to jest strefa walk. I teraz ktoś w stolicy mówi, spokojnie, formalnie jest rozejm. No nie. Dla człowieka, który śpi u rodziny w innym mieście, to nie jest rozejm. To jest przymusowe życie poza domem. I teraz ważne. Izrael ma realny problem z Hezbollahem. To nie jest wymyślony wróg. Hezbollah naprawdę jest uzbrojony, naprawdę działa przy granicy, naprawdę uderza w Izrael. Znacznie celniej niż Hamas z Gazy. Hezbollah, dla tych, którzy nie wiedzą, to szyicki ruch, który powstał w 1982 roku przy wsparciu Iranu. To jest coś jak państwo w państwie w Libanie. Hezbollah, w tłumaczeniu na polski Partia Boga,
Ma swoje struktury w południowym Libanie, swoje szkoły, szpitale. No i sporo broni. I bardzo nie lubi sąsiadów z zamiedzy, czyli Izraela. Tyle, że ta najnowsza odpowiedź Izraela nie jest już tylko punktową odpowiedzią na zagrożenie Hezbollahu. To jest agresywne ustawianie nowej rzeczywistości wojskowej po libańskiej stronie granicy. Żeby to wszystko zrozumieć, musimy cofnąć się do 7 października 2023 roku. Hamas zaatakował wtedy Izrael i rozpoczęła się wojna w Gazie. O tym zresztą mówię Ci w innym odcinku. Link znajdziesz teraz na górze ekranu. To, co nas w tym odcinku interesuje, to zmiana mentalności w samym Izraelu. Benjamin Netanyahu, izraelski premier, uznał, że sama granica już nie wystarcza. Bo jeśli po drugiej stronie jest wróg, to trzeba wejść głębiej, zniszczyć go, wypchnąć, odsunąć albo przynajmniej kontrolować. I to jest polityka siły, a nie obrony. W Gazie oznacza to kontrolę terenu, wielkie zniszczenia i ludzi, którzy nie wiedzą, czy wrócą do miejsc, gdzie mieszkali. W Libanie dokładnie to samo. Zresztą skrajni koalicjanci Netanyahu już nieraz mówili, że Liban trzeba zrównać z ziemią tak jak Gazę, a do tego jeszcze Syria. Tam Izrael uderza w miejsca, gdzie widzi zagrożenie. Ciekawe, że akurat teraz, w ostatnich dniach, Izrael ogłosił, że wchodzi nie 10, ale 40 km w głąb Libanu, a w Gazie chce kontrolować już nie 50, ale 70% enklawy. Przypadek? W sprawie Libanu ten bufor ma być strefą bezpieczeństwa przeciwko Hezbollahowi. Uczciwie mówiąc, ma to sens. Jeśli mieszkasz na północy Izraela, czyli przy granicy z Libanem, w takich miastach jak Kiryat Shmona czy Metuli i z Libanu lecą rakiety, no to nie interesuje Cię mapa dla ekspertów. Interesuje Cię, czy Twoje dziecko może dzisiaj iść do szkoły. Ale równocześnie Izrael robi coś jeszcze. Mówi tak, skoro po drugiej stronie jest zagrożenie, to my zrobimy bufor. A bufor to bardzo wygodne słowo, bo brzmi technicznie, jak pas bezpieczeństwa w samochodzie. Tylko że ten bufor nie powstaje na pustyni bez ludzi. On powstaje na czyichś wsiach, drogach, sadach, cmentarzach, szkołach czy polach. Czyjeś domy są niszczone, bombardowane, a ludzie uciekają. To tak jakby obce państwo powiedziało Polsce: mamy problem z uzbrojoną grupą blisko naszej granicy, więc dla naszego bezpieczeństwa część waszego terytorium musi stać się strefą, do której wasi ludzie nie wrócą normalnie, ale spokojnie, to tylko tymczasowo. Problem w tym, że tymczasowo na Bliskim Wschodzie potrafi znaczyć lata, a czasem dekady. I właśnie dlatego trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Izrael nie tylko broni granicy. Izrael buduje bezpieczeństwo po cudzej stronie granicy. To jest brutalna różnica. Bo kiedy państwo buduje bezpieczeństwo po swojej stronie, to wtedy stawia schrony, systemy ostrzegania, wojsko, obronę przeciwlotniczą. A kiedy buduje bezpieczeństwo po cudzej stronie, ktoś inny traci dom, pole i możliwość normalnego życia. Izraelski minister obrony mówił zresztą wcześniej o strefie bezpieczeństwa w południowym Libanie aż do rzeki Litania. Teraz działania przesuwają się jeszcze dalej. Czyli logika jest jasna. Granica to za mało. Potrzebna jest odległość. I teraz najważniejsze pytanie. Kto płaci za tę odległość? Nie izraelski minister, nie negocjator w hotelu i nie generał nad mapą. Płaci człowiek, który ma dom po złej stronie tej nowej, nieformalnej strefy. I do tego momentu wszystko byłoby jeszcze stosunkowo proste. Ale jest jeszcze coś. Hezbollah to nie jest cały Liban. Hezbollah, owszem, działa w Libanie. To partia polityczna z zapleczem społecznym, z własnymi mediami, instytucjami, szkołami, własnymi bojówkami. Jest częścią układu sił Iranu w regionie. Ale Liban jako państwo nie jest Hezbollahem. To trochę tak, jakby w Polsce jedna partia miała własne wojsko, własne rakiety, własną telewizję, sieć pomocy społecznej i jeszcze mogła wciągnąć państwo w wojnę, nawet jeśli reszta kraju nie chce tej wojny. I teraz wyobraź sobie, że za działania tej partii bombardowane są polskie wsie, drogi i mosty. I właśnie dlatego ta wojna to jest wojna Izraela z Hezbollahem, a nie Izraela z Libanem. A wiesz, co w tym wszystkim jest najgorsze? Liban jest bardzo słaby, ale to on płaci cenę tej wojny. Bo prawdziwy obraz jest taki. Hezbollah prowadzi wojnę z terytorium Libanu. Izrael odpowiada na terytorium Libanu, a państwo libańskie nie ma siły zatrzymać ani Hezbollahu, ani Izraela. I to jest właśnie katastrofa Libanu. Dla jednych Libańczyków Hezbollah jest obroną przed Izraelem. Dla innych organizacją, która trzyma kraj za gardło i wciąga w konflikt, gdy państwo już wcześniej ledwo oddychało. A rachunek za to wszystko idzie do ludzi. Do rolnika z południa, do rodziny w Sydonie, do człowieka, który miał sklep przy drodze, a teraz ma jedynie drogę ewakuacji. I tu trzeba powiedzieć bardzo jasno.
Izrael bardzo chętnie mówi: walczymy z Hezbollahem. Hezbollah bardzo chętnie mówi: bronimy Libanu. Obie te narracje mają w sobie kawałek prawdy, ale obie ukrywają ten sam koszt. Zwykły Libańczyk dostaje rachunek za decyzje sił, których nie kontroluje. To jest jak rachunek za prąd wystawiony człowiekowi, który nie ma w domu światła. Państwo libańskie nie jest w stanie normalnie rozbroić Hezbollahu. Nie jest w stanie powstrzymać Izraela. Nie jest w stanie ochronić wszystkich swoich obywateli. I dlatego rozejm jest tak słaby. No bo rozejm podpisany na papierze nie działa, jeśli żadna ze stron nie wierzy, że po drugiej stronie naprawdę będzie spokój. Izrael chce fizycznej strefy buforowej. Hezbollah chce zachować broń i elementy nacisku. A Liban chce po prostu przetrwać. To są trzy różne rzeczy, a ciężar spada na tego, kto jest najsłabszy. Dlaczego Liban jest słaby? Bo to jest kraj tuż po zawale. Liban to małe, ale bardzo ważne państwo na Bliskim Wschodzie. Mieszka w nim wiele grup etnicznych: szyici, sunnici, chrześcijanie czy druzowie. I ktoś jeszcze kiedyś wymyślił, że jeśli nie narzucimy odgórnie systemu władzy, to ci wszyscy ludzie się między sobą pozabijają. I dlatego w Libanie wiadomo, że prezydentem jest chrześcijanin, szefem parlamentu szyita, a premierem sunnita. Ten system wymyślono w połowie XX wieku, ale po latach ten system, zamiast Liban ratować, zaczął mu przeszkadzać. Bo politycy wiedzą, że wystarczy już tylko bronić swoich pozycji. Nie muszą starać się o uznanie wyborców, bo koniec końców szyita zawsze będzie szefem parlamentu. To sprawia, że można dbać już tylko o swoje interesy. A w ostatnich latach politycy w Libanie stali się nad wyraz bezczelni. Nikt już nie ukrywał, że okrada kraj i jednocześnie blokuje zmiany w polityce. To nie było polskie teraz my. To jest libańskie kiedyś my, teraz my i jutro też my. Efekt? W 2019 roku kurs libańskiej waluty tak spadł, że państwo w zasadzie zbankrutowało. Stolica kraju Bejrut była niegdyś nazywana Paryżem Bliskiego Wschodu. Sam pamiętam te kawiarnie, nocne życie, piękną promenadę i super drogie jachty w porcie. A w 2019 roku trzeba było wyłączyć światła na skrzyżowaniach, bo państwo nie miało pieniędzy. A ludzie zostali z niczym, bo banki nie wypłacały im pieniędzy. To tak jakbyś w Polsce miał w banku 100 000 złotych, a bank powiedział ci: pieniądze są, ale realnie ich, nie dostaniesz. Możesz patrzeć na konto, ale nie możesz normalnie żyć z własnych oszczędności. Albo jeszcze prościej. Jakby państwo mówiło ci, że wszystko działa, tylko bank nie wypłaca pieniędzy, światła nie ma, paliwo jest drogie, a każdy polityk tłumaczy, że winni są wszyscy poza nim. I ten kryzys spowodował, że co trzeci Libańczyk znalazł się w ubóstwie. Masz już dość? Ale to nie koniec. Kilka miesięcy później przyszła pandemia, która dobiła Liban, a gdy ludzie zaczynali już wracać do normalnego życia, wydarzyło się to. Pewnie już pamiętasz. Ja też. W pierwszej chwili myślałem, że to jakaś fałszywka, ale to działo się naprawdę. W sierpniu 2020 roku w porcie w Bejrucie eksplodowały chemikalia, bo ktoś ich nie dopilnował. I dla wielu ludzi to był obraz państwa, które nie tylko nie działa, ale potrafi zabić własnych obywateli przez zaniedbanie. I dlatego ta historia działa tak mocno, bo to nie jest wojna, która spada na silne państwo z pieniędzmi, prądem i sprawnymi instytucjami. To jest wojna, która spada na kraj po bankowym rabunku zaufania, po wybuchu portu i po latach życia w trybie awaryjnym. A teraz dochodzi wojna. Ponad 1 200 000 przesiedlonych, ponad 3300 zabitych po stronie libańskiej od marca, wsie bez ludzi, pola bez rolników, domy, do których wraca się tylko w myślach i jeszcze do tego biały fosfor. Organizacje praw człowieka, w tym Human Rights Watch, oskarżały izraelskie wojsko o bezprawne użycie białego fosforu w południowym Libanie. Po co Izrael to robi? Nie po to, żeby zabijać ludzi, żeby nikt nie mógł już tam zamieszkać i bufor będzie wtedy na stałe. No bo jeśli rolnik wraca do sadu, a tam ma spalone drzewa, no to dla niego nie ma znaczenia, jak tłumaczy to armia. On po prostu nie ma z czego żyć. Jeśli ziemia jest wypalona, człowiek nie wróci już tam nigdy, no bo nie będzie miał z czego żyć. No bo dom to nie tylko ściany, dom to sklep, pole, szkoła, droga, sąsiedzi czy praca. Jeśli to wszystko znika, to powrót jest słowem na papierze. I tutaj izraelska polityka robi się najbrutalniejsza. Bo nawet jeśli Izrael mówi, że nie chce południowego Libanu, tylko bezpieczeństwa, efekt dla części Libańczyków może być taki sam. Nie wracajcie już nigdy. Nie dlatego, że przesunięto granice. To byłoby zbyt skomplikowane prawnie. Prościej jest zniszczyć życie w danym miejscu. Dla Izraela po problemie.
Dla Libańczyków koniec świata, jaki znają. Jeśli ten odcinek naprawdę pomaga Ci dowiedzieć się, co to znaczy słowo rozejm, wyślij go jednej osobie, która powinna dowiedzieć się więcej i zostaw swoją subskrypcję na naszym kanale. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski. A teraz pokażę Ci coś, czego być może nie widać na pierwszy rzut oka. A chodzi o zmiany w izraelskiej polityce. Wróćmy do 7 października 2023 roku, czyli do ataku Hamasu. Ataku, który zaczął wojnę w Gazie, a którego wielu Izraelczyków się nie spodziewało. Wielu, choć pewnie nie wszyscy. Po 7 października Izrael nie tylko odpowiada na zagrożenia. Izrael coraz częściej próbuje siłą zmieniać faktyczne granice na Bliskim Wschodzie. W Gazie, w której wcześniej Izraela nie było przez 20 lat, teraz jest to kontrola terenu, zniszczenia strefy, drogi wojskowe, a ludziom coraz trudniej wrócić tam, gdzie mieszkali. W Libanie to na razie strefa bezpieczeństwa przeciw Hezbollahowi. Oficjalnie to wszystko jest obroną przed zagrożeniem i, co Izrael z wielką ochotą powtarza raz za razem, rzekoma obrona Zachodu przed barbarzyńcami. W praktyce to jednak zupełnie coś innego. To jest kontrola przestrzeni, nie tylko tej naszej, także poza naszymi granicami. Dlaczego? Bo tak chcemy. Oczywiście czym innym jest Gaza, czym innym Syria, czym innym Liban, czym innym Iran. Ale wspólny mechanizm jest widoczny. Izrael chce mieć nie tylko granice, ale pas kontroli, który oddala zagrożenie. Dla Izraela to bezpieczeństwo. Dla ludzi po drugiej stronie to życie pod cudze dyktando. Dlaczego Izrael chce i może to robić? Bo po 7 października uznał, że jest nietykalny. Bo izraelskie społeczeństwo ma taką traumę po atakach Hamasu, że bez problemu akceptuje równanie z ziemią Gazy czy Libanu, zabijanie palestyńskich dzieci dla rozrywki czy burzenie całych dzielnic. Ale Izrael może to robić także dlatego, że ma Trumpa. Zobacz, co wydarzyło się w ostatnich dniach. Premier Netanyahu mógł kalkulować, co można, a czego nie można, ale okazało się, że nawet Trump nie jest w stanie wziąć go pod but. Według portalu Axios Donald Trump miał niedawno wręcz wrzeszczeć na Netanyahu, gdy obaj rozmawiali przez telefon. Przekleństw Trumpa cytować nie będę. W każdym razie prezydent USA był mocno sfrustrowany, że Izrael zapuszcza się coraz dalej w Liban, bo to sprawia, że potencjalna umowa Trumpa z Iranem się oddala. Iran powiedział, nie będziemy negocjować, póki Izrael łamie rozejm w Libanie. Trump usiłował zatem zmusić izraelskiego premiera, by ten dał sobie na wstrzymanie w Libanie. Netanyahu miał z kolei naobiecywać, że już nie będzie, że odwoła planowane uderzenia w Bejrut. No i może odwołał, biorąc pod uwagę to, co wiemy w tym momencie, w którym nagrywam ten odcinek. Ale kilka godzin po tej rozmowie izraelska armia znów uderzyła w Libanie, tyle że w innym miejscu. No i tyle było z przemożnego wpływu Trumpa na Izrael. Przy poprzednikach Trumpa byłoby to niemożliwe, ale Bibi wie, że może owinąć sobie Trumpa wokół palca. Amerykańscy urzędnicy relacjonują, że propozycja zbombardujmy Iran wychodziła od izraelskiego premiera przy Obamie, Bidenie, no i Trumpie. I tylko Trump się zgodził. Inni prezydenci pokazali Bibiemu drzwi. I teraz zobacz, jak absurdalna sytuacja w Libanie brzmi dla zwykłego człowieka. W telewizji mówią rozejm, a w telefonie przychodzi ci ostrzeżenie o ewakuacji. Trump mówi, niech wszyscy przestaną strzelać. Netanyahu mówi, operacja trwa. Iran mówi, przez Liban nie rozmawiamy. A człowiek z południowego Libanu nadal nie wie, czy jego dom za tydzień będzie jeszcze stał. To jest właśnie sedno. Nie ma jednego przełącznika z napisem pokój. Są interesy. Izrael chce bufora, Hezbollah chce zachować broń, Liban chce odzyskać kontrolę nad własnym terenem. Trump chce dogadać się z Iranem albo przynajmniej nie pozwolić, żeby Liban wysadził te rozmowy w powietrze. Iran chce użyć Libanu jako argumentu przeciwko USA i Izraelowi, a ludzie chcą wrócić do domów. I to właśnie oni w tym układzie mają najmniej do powiedzenia. I jeszcze jedno. Netanyahu wie, że to jego czas. Słaby Trump, czy też raczej Trump, który nie ma na niego wpływu, powoduje, że Izrael ma teraz swoje 5 minut. Może nie oglądać się na nikogo i pozałatwiać wszystkie swoje interesy. Więc to robi. Bez hamulców, bo zaraz to okno może się zamknąć. Co będzie dalej? Kluczowe są 3 rzeczy. Po pierwsze, czy Izrael zatrzyma się na obecnej linii w Libanie, czy będzie przesuwał się jeszcze dalej? Po drugie, co zrobi Hezbollah? Jego siły są znacznie przetrzebione przez Izrael, ale to nie oznacza, że oni chcą się poddać. Po trzecie, czy USA znajdą sposób, by zaprowadzić porządek w regionie, nie na kilka dni, ale na miesiące. Dziś Liban wygląda jak człowiek, który siedzi przy stole, ale nie ma kart.
Na stole jest jego terytorium, jego drogi, jego wsie, jego ludzie. Ale decyzje podejmują inni. I dlatego ten zamek w Beaufort jest symbolem działania Izraela, a Izrael wykorzystuje wojnę z Hezbollahem, żeby budować strefę bezpieczeństwa po libańskiej stronie granicy. A Hezbollah wykorzystuje Liban, żeby zachować zdolność nacisku na Izrael. Iran wykorzystuje Liban, żeby naciskać na USA, a Liban płaci za jednych, drugich i za trzecich. Granica nie musi formalnie przesunąć się o kilometr, żeby ludziom przesunęło się całe życie. Wróćmy do tego zamku i do tej flagi, która tam zawisła. Rozejm obowiązuje, ale flaga zostaje. Najbardziej niebezpieczne słowo w tej historii to tymczasowe. Tymczasowa operacja, tymczasowa strefa, zakaz powrotu, tymczasowy punkt wojskowy, tymczasowy rozejm. Na Bliskim Wschodzie tymczasowość potrafi zostać na lata. I dlatego w Libanie pytanie o rozejm jest tak naprawdę pytaniem o dom, nie o wielką politykę. O dom. Czy człowiek z południowego Libanu może wrócić do swojej wsi? Czy mieszkaniec z północy Izraela może wrócić bez strachu przed rakietą? Czy państwo libańskie ma jeszcze władzę nad własnym terytorium? Czy Izrael może budować swoje bezpieczeństwo tak, że inni tracą możliwość normalnego życia? I czy telefon z Białego Domu wystarczy, jeśli na ziemi każda strona dalej ma powód, żeby strzelać? To są pytania, których nie przykryje słowo rozejm, bo rozejm, który nie pozwala ludziom wrócić do domów, jest rozejmem tylko dla tych, którzy patrzą na mapę z daleka i z bezpiecznej pozycji. A teraz pytanie do Ciebie. Czy Izrael ma prawo budować swoje bezpieczeństwo przez strefę buforową po cudzej stronie granicy? Napisz w komentarzu tak lub nie. I jeśli chcesz, żeby więcej osób rozumiało takie tematy bez ściemy, wyślij ten odcinek jednej osobie. A jeśli chcesz zrozumieć, dlaczego 7 października tak mocno zmienił izraelskie myślenie o granicach, zostawiam tutaj materiał o jednym izraelskim polityku. Człowieku, który sam z siebie byłby nikim. Ale wojna w Gazie sprawiła, że dzisiaj trzyma kraj w szachu. Link do tego odcinka znajdziesz teraz na górze ekranu. To był podcast Świat, najlepsze miejsce w polskim internecie, gdzie pokazujemy świat, geopolitykę i to, czego nie zobaczysz w mediach. Jeśli takie odcinki pomagają Ci zrozumieć świat, subskrybuj i powiedz o nas swoim znajomym. Jesteśmy też na Instagramie, TikToku i na Facebooku. Tam wrzucamy szybkie newsy i aktualizacje. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do zobaczenia. To był podcast Świat. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.